machine. A touch of absurdity there. Nice. Is this some kind of joke? Good things can still happen. What's wrong with you? You mean someone stole your badge? I'm not a real police officer. You are. What the What are you doing? If you could only find your gun. Disco Elysium The Final Cut. Cześć, z tej strony Geeks. Witajcie w kolejnym odcinku z gry Disco Elysium. Poprzedni odcinek zakończyliśmy sobie na rozmowie z idiotą w spirali katastrof, do którego wróciliśmy ze znalezioną kurtką, której niestety nie chciał przyjąć, ponieważ jest zbyt brudna. No i przy okazji poprosiliśmy go o jakąś kolejną historię i otworzyła się taka opcja dialogowa, że możemy się mu też pochwalić jakimiś naszymi historiami. Także spróbujmy to zrobić. Tequila Sunset. Tak, on opowiedział mi historię bezgłowego jeźdźca Faln. No dobra, i na końcu tej opowieści mogę powiedzieć, to nic takiego, ja mam jeszcze bardziej wariacką opowieść. Yeah? Why don't you go eat shit, Tequila? There's no way you know a better one than that. A Call do Mama Dakła to magiczny, samoreplikujący się dźwięk. I have to admit, that's pretty high concept. Still not as awesome as a headless rider in a found tracksuit, though. Yeah? Why don't you go eat shit, Tequila? There's no way you know a better one than that. Gnom z Jeromy rozpuszcza swoje ofiary za pomocą kwasu. Acid gnomes? Sounds like a stupid, low-concept band name. Okej. Yeah? Why don't No you to go eat może shit, Tequila? There's no way you Olbrzym know a better one than skokonury that. jest wielki niczym góra. Giants? That the best you got? Give me a break, Tequila. Kurde. Miałem jednak nadzieję, że wywiąże się z tego jakaś dłuższa rozmowa. No dobra. No one. He won't, though, because it's just a stupid legend. I saw him one night when I was right shit-faced. Jasne, na pewno go widziałeś. No dobra, i co? Tutaj mogę mu dawać kolejne porcje alkoholu jeszcze za kolejne opowieści, tak? Wonderful. Mogę dać mu czerwonego komandosa albo niebieski spirytus. It's very Ale hard. ten spirytus może mi się przydać. A komandosa mam chyba... O, aż 8 dawek, a on mi zabierze je wszystkie. No dobra. Powiem wam, że to chyba jest czas na to, żeby w końcu dokończyć polową sekcję zwłok. Dlatego udam się z powrotem w pobliże Whirling. Mapka. Wiem na pewno, że podczas tej polowej sekcji zwłok będzie bardzo ważny rzut na Perception. Dlatego też zmieniłem troszeczkę mój strój, jak widzicie. Ponieważ chciałem mieć jak największe bonusy. No i teraz tej percepcji mam aż 9 punktów. Myślę, że powinno starczyć. Tam chyba jest bodajże legendarny rzut na percepcję. No i jeszcze jakiś rzut na zręczne palce. Mam 4 punkty. To czekajcie, mogę założyć sobie te rękawice od zbroi. One dają zręczne palce +2. Przy okazji jest tutaj też opcja zdobycia butów tego zmarłego. Co oczywiście jest bardzo fajne, ponieważ no ja zamierzam zdobyć pełny zestaw. No dobra. The rotting man lies on his side with his eyes looking straight through you. His body is supine and open to intrusion by autopsy. The lieutenant adjusts his glasses and takes a deep breath. No dobra. Oględziny zewnętrzne, podsumowanie. Clothes. The deceased wears armored boots and white briefs. The make of the briefs is Babrodin, I think. Let's see.
Obraca zwłoki na bok, aby sprawdzić metkę bielizny. See, it's happening. Babrudin, yes. Inexpensive. Size M. Color white. Okej. The disappointment is palpable. The red-haired thing was expecting something more lurid. Okej, zapisz to. The rest of the clothes have been removed post-mortem by scavengers in order to get to the victim's ceramic armor. Officers are in search of the missing pieces. Removal of the boots is left for processing. It would be clever of you to omit the boots altogether, sire. If you are to keep them for yourself, as you ought to, you have deserved them more than anyone else. No oczywiście, że tak. Ja chcę ukraść te buty. No dobra, więc pominę je w raporcie. Albo jeszcze mogę powiedzieć, no a kiedy je w końcu dostanę? Patience. After the autopsy, before the body is taken away, there will be a window of opportunity. After the lieutenant has gone to sleep. I hope this has helped you, my liege. No dobra, pomiń buty. Tattoos. Prostuję się stojąc okrakiem nad zwłokami. The upper torso is covered in a single, continuous tattoo, resembling a map of the night sky. It reaches from the right shoulder to the heart. The ink is blue and white. The assistant has a color photograph of the markings, to be added to the case files as document A1. The photo is taken on the scene, using a Trigat Mini. Okej, zapisz to. The deceased has a cargo lashing belt around his neck, tied with a hangman's knot. Color yellow. Length 3 meters. There is a buckle on the other end. Dobra, zapisuję. Well nourished, athletically built, measuring 1.8 meters. Generally consistent with age, about 50. Preservation is good. Ambient temperature below freezing. The spine is bent more than the lieutenant compensated for. This buster's actual height is about 1.85. And no, you could not take him straight on. Kurde, kawał chłopa. 1,85 m wzrostu. Dobra, wpiszę 1,85 m, poruczniku. Of course, I undercompensated. Dobra. Body hair is light brown. Distribution is consistent with age. The deceased had male pattern baldness. Hair is combed back, short. Dotknij włosów trupa przed przejściem dalej. His hair feels wet, soaked with rain, cold to touch. Not that different from a living person after a swim. Ale creepy. Przesuń delikatnie ręką po jego włosach. The stench is suffocating. Strands of dark brown hair start sticking to your hand, like thread off a rag doll's head. There's brilliantine in there. He's combed his hair back with oil. Głaszcz go dalej. Dobra. More hair sticks to your hand. Hair off the rain-soaked head of a dead man. There are bumps and dips on the skull below. An alien landscape. For a fraction of a second you feel something. An irregularity. But then it's gone. Too minute to register in your mind. There, dead man. You were someone's child. It's all over now. A to co, jakiś guzek? What was what? Brilliantine. There's brilliantine in his hair. Dobra. Mogę powiedzieć, już dobrze, dziecinko. The lieutenant watches you in silence. Dobra. Zapisz to, dodając informację o brylantynie. That was some sick shit, Sekopa. Lividity is consistent with hanging. The head is congested. Contusions are present on the head, chest, and thighs, consistent with stones thrown. Low velocity. Fucking low velocity? You think Kuno doesn't know what you're talking about? Velocity was fucking max. Dobra. Talking shit about Kuno's velocity. In addition,
There are bite marks on the face, scalp, and chest, O consistent kurde. with predation. Zapisz to, ale dodając informacje o dużej szybkości. Ligature mark. Ślad na szyi, stwierdza porucznik i wyciąga z kieszeni mały składany nóż. Naprężając pas drugą ręką, zaczyna przecinać nożem poliester. Smród jest nie do wytrzymania. Po chwili staje się oczywiste, że materiału nie da się w ten sposób przeciąć. The steel wiring. There's too much of it. We need to remove the belt so we can get to the ligature mark. You got just the right tool for that. The chain cutters. I mogę tak użyć nożyc do metalu albo gumowe Aha, dobra. Obie opcje to jest użycie nożyc. Dobrze, że mam te nożyce do metalu. Wyciągnij nożyce z gumowanymi rączkami. Always good to think ahead. Now, Wskazuje pas zaciśnięty na szyi denata. we need to cut the belt to see the ligature mark below. Carefully, with as much precision as you can. See? My pig is gonna fuck his head off. Cicho tam. No, he ain't. Your pig's a boring fuck. Poszukaj dobrego miejsca do cięcia. The belt is equally tight around the whole circumference of his neck, swelling over the edges like white bread rising from the yeast. The knot is the weak spot. The chain cutters fit in there, steady now, like a flower arranger. 2 cuts and it should come loose. Dobra, jeszcze mogę coś odpyskować do Kuno, który nazwał mnie swoją świnią. Mogę się z nim zgodzić albo nie. Powiem, nie jestem twoją świnią, Kuno. You are? You're Kuno's pig? Concentrate on the belt, not on who is whose pig. There is no pig. There are only the chain cutters and the belt. No dobra, mam rzut na ciało jako narzędzie, aż 97% szans, plus 3 za to, że zręczne palce dały mi instrukcję. Przedni pas. After some deliberation, you sink the cutters into the knot tying the belt together. You squeeze the rubber handles together, sweat forming on your brow. Dociśnij. Snap! The knot is slashed. Another cut and the belt falls apart like a flower bouquet, revealing the dead man's neck and the dark red ligature mark around it. The rope rises to a point, leaving a gap in the ligature mark. The suspension point is in the back of the neck. Porucznik, który przyklęknął przy zwłokach, przesuwa palcem wzdłuż ciemnoczerwonej pręgi na szyi, aż dociera nim do przerwy. As it ought to. This is where its grip on the curdled meat is gentlest, pulling up. Hemorrhaging is observed on the skin, above and below the ligature mark. The mark is well pronounced, consistent with a drop from 1 or 1.5 meters. Dobra, zapisz to. Chest is intact, normal contour. Abdomen is protuberant. Pelvis intact. Genitalia. Ściąga slipy mężczyzny. No! It's gonna happen, see? Wiedziałem, że tak zareagują. I fucking knew it! This is clearly what they've been waiting for, ever since the autopsy began. The lieutenant is trying to make it as boring as possible. No i dobrze. Genitalia is male and unremarkable. No evidence of injury. Dobra, przyjrzyj się genitaliom. The dead man's penis is average-sized, congested from the downward collection of blood. The testicles are uneven in length, hanging underneath. The genitalia is greenish. Marbling is present around the crotch. Marmurkowanie skóry? Kurde. You should touch it. Serio? No dobra. Z czego ja nie robiłem w tej grze? Dotknij go. Doesn't feel like anything. Just cold flesh under your finger. Unremarkable and unalive. My pig's so fucking ill right now. Kuno. Stwierdza pękając z dumy. Oh, your pig's pretty sick, I gotta say. This wasn't necessary. What's going on here? Why are you doing that?
Badam, to policyjna robota. Nie musi być standardowa. The lieutenant is unaware of what's happening in your head and why you're touching it. He merely expects you to write down his notes on the man's genitalia so you can move on. Dobra, zapisz to i przejdź dalej. Back is symmetrical and intact. Upper and lower extremities are intact, but asymmetrical. There are all combat injuries on the right hand, thigh, and hip. Stare obrażenia bojowe. No tak, przecież to najemnik. Bullets have bitten little pieces out of him. It must have been excruciating, especially the hip. Before you is a temple of pain that knew little tenderness in life. Próg bólu oczywiście bardzo fajnie to podsumował. In addition, I see smaller, residual scars, too numerous to count, covering about 30% of his skin. To ciało żołnierza, najemnika. We have a real museum here. Of battles, wars. No dobra, zapisz to. Last item. Hands. Bierze prawą dłoń denata w swoje ręce i uważnie ją ogląda, a później postępuje tak samo z drugą. Pozwól porucznikowi pracować samodzielnie. Hands are clean. No sign of a recent struggle. Spodziewaliśmy się jakichś? I was. Maybe I'm just not seeing them. Honestly, this stench is making it hard for me to think at the moment. Dobra, zapisz. Ooh. That's all for the external. Well done. What next? Nieźle. Zasłania rękawem swojej kurtki twarz. Słyszysz jego przytłumiony głos. Widzę, że on tutaj też ledwo co wytrzymuje. No dobra. Punkt drugi. Oględziny wewnętrzne. Podsumowanie. Central nervous system. I have nothing. Do you have anything on this man's central nervous system? You don't even have a joke. Okej. Dobra. Nie. Zapisz brak danych. Musculoskeletal. Purge fluid is coming from the mouth. Not injury related. Eyes and tongue protuberant. Hyoid bone. Let's see. No dobra. With his eyes almost closed, the lieutenant puts his hand on the dead man's throat and begins to massage it, gently. A rotting smell erupts from the mouth. Purge fluid runs down his lips, black and viscous. You hear cracks as the lieutenant moves his sharp fingers inside the flesh, like the creaking of an old house at night. Yeah, jack that fucker off! Cicho tam. The hyoid bone is fractured. The rest of the musculoskeletal system is intact. Unremarkable. Kurde, ale on to zbadał, co? No dobra, zapisz to. Respiratory system. Zgarbiony, jakby w trakcie modlitwy, zaczyna rozwierać szczęki denata. Na chwilę przerywa, aby zastosować większą siłę. Używa do tego obu rąk. He's really doing it. The dead man's teeth cut into his gloved hands. Wow. Oral cavity shows no lesions. The victim has received dental implants, possibly after a combat wound. Mouth swollen. Hemorrhaging present in mucosa of the lips and mouth. Zajrzyj zabitemu w usta. No scream, no sigh of relief rises from the darkness inside. It's humid there. Sickly sweet air, unlike anything living. You feel like you're about to throw up again, straight in that mouth of his. Jezu. No, you don't. You can keep it in. You can keep anything in. Tak mówisz w progu bólu? Dobra, zajrzyj głębiej do środka. You manage to suppress the contractions trying to enter your stomach. All it takes is concentration. Through it, you see nothing but darkness. More meat and darkness. There are ancient mysteries down there, Kobo. Ask me later. O! Wewnętrzne imperium tutaj podpowiada, żeby go o to zapytać. Pamiętacie może, że za pierwszym razem za pomocą wewnętrznego imperium mogłem gadać z tym trupem? Mogę tego jeszcze spróbować. Hemorrhaging present in mucus.
No dobra, zapisz to. Hepatobiliary, NA. Czemu? Nie mamy nic? Are you a hepatobiliary expert? Pyta, patrząc na brzuch denata ze zmęczeniem i obrzydzeniem. Nie wydaje mi się. Neither am I. I to wszystko? That's it. Zapisz. Brak danych. Same for toxicology and serology, NA. Z jednym i drugim? Unless you have untapped reservoirs of knowledge there? Mogę powiedzieć, mój wewnętrzny perfekcjonista każe się zastanowić, czy nie ma czegoś, co dałoby się jeszcze zrobić. I tak powiem. Like a toxicology screening? At this stage, I doubt processing will find anything, even if he was brimming with cocaine. But still, you should add a request. Brimming with cocaine. Elektrochemia jest zadowolona. Pękać w szwach od kokainy. Wspaniale. Dobra, zapisz brak danych i dodaj poproszono o toksykologię. Cardiovascular. The body exhibits heavy lividity. Blood has gathered in the hands, feet, and neck. Hypostasis is visually consistent with the hanging. Zapisz to. Gastrointestinal. Wydaje westchnienie na myśl o zbliżającym się końcu oględzin. To ostatni punkt na liście. Rozgląda się, po czym znajduje odchody na ziemi. This will do. Digested semi-solid food in stomach. Voila. Dotyka przy tym zdętego brzucha denata. Krótko. Zapisz to, zachowując voila. What's next on the list? Dobra. Mogę jeszcze zagadać coś z tym umarlakiem i zapytać go o tą rzecz, co mi zasugerowało wewnętrzne imperium. No ale dobra, później. Trójeczka. Opis uszkodzeń ciała. Podsumowanie. Let's see. We have bite marks, contusions on the head and chest, and a ligature mark encircling the neck. You'll need 3 fills. Leave a 4th one too. No dobra, to po kolei. Ugryzienia. Albo jeszcze zapytam, do czego jest 4. pole na urazy? Nothing. Just in case. No i zobaczcie, i tutaj jest opcja zakończenia sekcji zwłok. To czekajcie, obróć stronę z powrotem. The corpse lay slouched to the side, oblivious to its surroundings. The field autopsy form describes his state in 3 parts. Dobra. Chciałem wrócić do tej opcji. Powiedz mi coś, umarlaku. Shoot, Looney Rooney. Rudolfusie. Podczas autopsji powiedziałeś, że znasz pradawne tajemnice. Oh yes, Kobo mi Lobo. In the gift horse's mouth. Tracts and wakes and waterways. Ancient materials buried. Tak, ale gdzie, mój bracie? Just a small gulp away, my beloved Kobo. A small gulp away. O mały łyczek stąd? Ciekawe, co on ma na myśli. No dobra. Ale widzę, że nie mam tutaj żadnych innych opcji. Come back later, Kobo. Mogę jeszcze spróbować zdjąć mu yourself buty. with my frank manners and my memento mori features. If possible, also see me in your dreams. Dobra, dobra. Wygadałeś się, to dzięki. Tak jak powiedziałem, mógłbym spróbować zdjąć mu buty, ale nie mogę tego zrobić przy kimie. Wróćmy do punktu 3. Opis uszkodzeń ciała, podsumowanie. Alright. Bite marks, Ugryzienia. contusions on head, chest, and scalp, bite mark injuries. Predation by birds has caused damage to the body. Odontologist does not need to be consulted. And your opinion, officer? Pyta. Pod miejscem na opis znajdują się 2 pola czekające na zaznaczenie. I mogę wybrać A. Opinia, rana śmiertelna, albo B. Uszkodzenia nie będące przyczyną śmierci, pośmiertne. Nie no, ugryzienia to myślę, że są pośmiertne. Czyli B. Agreed. Next injury? Uszkodzenia ciała. So, the scalp bleeds from a post-mortem head injury, a stone.
The injury does not have the rim of an early inflammatory response. The perpetrator on the scene has confessed to causing it post-mortem. Dobrze. At maximum velocity, fucko! Has confessed to causing it at maximum velocity. Przyznał, że zadał obrażenie rzucając kamień z maksymalną szybkością. Zapisz to. Coagulated blood sticks to his scalp and chest, where the countless stones have hit the dead man. Beneath, the description of injury. 2 boxes. Dobra, i znowu te same pola. Uszkodzenie nie będące przyczyną śmierci, pośmiertne. Right. Next. No dobra, zasinienie wokół szyi. Zakończ sekcję zwłok, w nawiasie. A dark red abraded ligature mark encircling the neck, with a gap on the nape measuring, let's say, 7 centimeters. The hyoid bone is fractured, the cervical column intact. I see hemorrhaging on the skin, above and below the ligature mark. Depth of the mark, 1 centimeter. No signs of clawing on the neck. Dobra, zapisz to. Below the note, 2 customary boxes wait to be ticked. The man's head jerks to the side. The ring around his neck is visible. What was that about no clawing around the neck? You'd be clawing for your life. I teraz mogę wybrać opinię rana śmiertelna, że to było powieszenie. That's it. We have established cause of death. It's not much, and it leaves much to be questioned. But it's a start. Kurczę, ale powiem wam, Let's wrap this up. I pronounce this field autopsy over. że tutaj powinien być właśnie taki ważny rzut na percepcję. Nie wiem czemu go nie ma. Dobrze, jak poszło? Well, we established probable cause of death. Some would say that's the goal of an autopsy. We also requested a toxicological screening. That was thorough. The results should arrive in a couple of weeks, if we are lucky. I would not hold my breath. Co jeszcze? We were thorough with the list of injuries too. We described them all in detail. What is there to say? Given the circumstances, it was a professional field autopsy. Oh yeah, well done, Master Detective. Maybe a drink is in order? Może trzeba by za to wypić. Później znaczy się. Now, you see, that worries me. You will die if you drink. You know that, don't you? You are proving a useful detective. The organization would miss you. Martwisz się o mnie, przyznaj się. Please get yourself together. The lieutenant from Precinct 57 thinks. Dobra, i co teraz? I need a copy of that autopsy form. Then I will drive him to Faubourg. Wyrwij kopię stron z opisem sekcji zwłok. For processing. Aby zajął się nim koroner. Porucznik raz jeszcze spogląda na denata, a później na kawałek czerwonego papieru w swoje ręce i znów na zwłoki. He's thinking, did I miss something? You tilt your head, also looking at the corpse. O właśnie, i jest właśnie teraz ten rzut. Zobaczcie. Na percepcję. Przeszukaj ciało jeszcze raz dokładnie. Mam 92%. Plus 1 za to, że zajrzałem do ust. Minus 1, że ustaliłem prawdopodobną przyczynę zgonu. Może błędnie z tym powieszeniem. I plus 1, poczułeś niewielki guzek na głowie. No dobra, 92% szans. Lecimy. Przeszukaj ciało jeszcze raz dokładnie. Your arms reach out and your eyes close, as if by their own volition. It's dark all around. You feel cold, slippery flesh, first with your fingertips, then under the palm of your hand. Co to jest? Wiecie, jednak coś się udało His znaleźć. face, his cheeks, his nose, his fat, swollen lips. Like a spider, your hand crawls over his features. Everything is silent. Dobra, dziwne są te opcje do wyboru. Nie wiem. Ściśnij mu nos. Wciśnij się przez nozdrze. Nie wiem, po kolei. They are swollen shut. You need to really push to get in.
Aha. Wciśnij palce przez jego nos. Only the little one fits. The flesh changes shape as you bore in, searching for something in the cartilage. Okej. The fuck is he doing? Słyszysz pytanie zadane popiskującym głosem. Masz wrażenie, że dochodzi z bardzo daleka. The thing you're looking for, it's not there. Crawl out, spider. No dobra, wsadź palce w jego usta. Kurde. The oral cavity is cold and moist. A ball-like tongue attaches itself to the base of the mouth, lolling around like a scallop. You're on the right track. Otwórz oczy i patrz. A vision of black and dark red death, pried open by your naked hands and studded with teeth. Looks like he's laughing. Death fumes rising from the throat, and there, in the back of his mouth, above the bell of the uvula, right in the soft palate, you see a hole, barely visible to the human eye. It is swollen shut, almost vanished. No larger than 0.4 centimeters in radius, the edges appear darkened. O kurde. Powiedz, tak jest, kurwa. Keep going. Kuno nods, too. He takes a step closer. Dotknij go delikatnie palcem. A black trickle of liquid runs into his throat from the wound. Wsadź palec. Your index fits right in there. A tight tunnel of flesh opens up. Tissue damage. Wide enough for 2 fingers. As you push both in, you reach through his mouth, right into his brainstem. O kurde. Sięgnąłem mu przez usta prosto do pnia mózgu? The fuck is happening? Też chciałbym to wiedzieć. Ah, shit, see? Pnia mózgu? Yes, that's what this part is called. You've seen the drawings. You've studied them. Dobra, najpierw pomacaj wokół. The basal ganglia feels clumpy. What entered here has torn apart his reptilian complex. Okej. The funk soul brother at the back of his head has gone dark forever. Naciśnij mocniej. Your fingers slide into the remains of his limbic system. There is no resistance. It's gelatinous. The slug-like structures are damaged too. The tearing extends deep into both hemispheres. Jest otwór, jak wycięty między dwiema półkulami. The lieutenant answers with the sound of his pen on paper. Fucking cavity, see? Quivering with awe. Wow. Naciśnij mocniej. Your fingers are all the way in now, reaching toward the inside of his skull. The cavity goes further, but the entry wound isn't wide enough for the rest of your hand to follow. All the muscles in your body harden. Time to enter him. Dobra. Czas na mocne rozwiązania. Wybij pięścią dziurę przez jego usta. Albo wciśnij się głębiej. Kurde, trochę się boję, że pięścią to będzie za ostro. Wciśnij się głębiej. Your fingers reach toward his skull. His cerebral cortex feels like jelly. Cold jelly. Strange fluid streams down your wrist as you push deeper until you feel it on the tip of your finger. Sharp, serrated material. The edges cut right into your skin. O kurde. The pain is barely noticeable under the adrenaline rush. Czuję twardy obiekt tuż pod czaszką. Can you get to it? Najpierw przyjrzyj się czaszce. There's a tiny crack, a protrusion in the cranium, right in the back of his head. Your finger must be pointing straight at it, from the inside. Dobrze. The object that is in there stops just short of the skull, in the encephalus, knocking this tiny fracture into the cranium. This is the irregularity you felt before, the one that was too tiny to register consciously. We have the makings of a very small exit wound here.
Stwierdza porucznik, nachylając się. Forget about the fucking exit wound, Beano. The pig is wearing him like a fuck puppet. Her voice is absolutely sizzling with excitement. No dobra, jest rzut na zręczne palce. Wyłów to. 97% szans. Plus 1 za to, że odkryłem dokładne położenie rany wylotowej i plus 1 nie zawiedź Kunoesę. Spoko. Wyłów to. Udało się. Skoro to jest... You pick the object between your index and middle finger. Feels sharp, like metal. You press your teeth together. Your jaw is clenched. All you need to do is just... Wyszepnij. Mam. My pig's fucking got it? What? What is it? Powoli wyciągnij palce. The inside of the head feels cold and smooth, like a glove. Sweat dripping down your brow. Careful not to lose the prize between your fingers. With a plop, your hand emerges from the mouth, covered in blood up to the wrist. Between your fingers, a small flower, a blossom made of lead. Kurde, czy to jest kula? Kula z pistoletu jakiegoś czy coś? Fucking beautiful. A bullet. Pocisk, no właśnie. Stwierdza porucznik, podstawiając pod niego małą torbę oznaczoną jako dowód. Wrzuć go. Czyli gość zginął od The bullet strzału. falls in the bag, leaving a smattering of blood on the plastic. He raises the bag under his eyes and says, A non-caliber. Rifled. Some kind of brittle alloy. Fractured on impact. Mogę go wziąć? Of course. You've earned it. Dowód. Odkształcony nabój. Dostałem. No. We need to add an item to the injury list. Injury number 4. Oval entry wound with an abrasion color. Soft palate, back of mouth. High velocity. Temporary cavity in brain tissue. Small exit wound on the occiput. How does that sound? Jak to brzmi? Jakby się wszystko zgadzało. Opinion, fatal injury. Jak jasna cholera. And one last thing. We should amend injury number 3. Ligament mark. New opinion, non-fatal. Post-mortem. Treatment. Czyli najpierw został zastrzelony, jak się okazuje, a potem usiłowali upozorować powieszenie. Kurde, kto go zastrzelił? he's proposing the bullet was the real cause of death, and the hanging an attempt to conceal this fact. Pozorowanie? Treatment, officer, is an attempt to manipulate the body after death, to hide the real cause with a false cause. In this case, this injury here. Wskazuje zasinienie otaczające szyję denata. Dobra, ślad po pasie, pęknięta kość wnykowa. Wszystko to było pozorowaniem. Yes, and the belt around his neck, the hanging, even dragging him to the yard. All of it was done after this man was already dead. Ale jajca. Mogę powiedzieć trup. Siubi-dubi-dub. Boże, bez sensu. Powiem tylko... Zgoda. I have had my doubts since you showed me the tracks. Why did they carry him over? Why not march him, I thought. There was no satisfying explanation. There have been other signs too. Small details. Everything is too neatly designed for us to assign probable cause here, as we did, full-heartedly. Well, no more. Ha, ale udało się. Tajne zadanie ukończone. Znajdź nabój, nim zostaniesz oszukany. To po angielsku bardzo fajnie brzmi. Find the bullet before you get fooled. Śmiesznie. We almost fell for it, he thinks. Almost. Almost. There is, of course, the very real possibility he was both shot and hanged. Może tak być. Może po prostu go zastrzelili w momencie wieszania?
To put him out of his misery? It's possible, but it does not explain all the other dubious things here. Lack of struggle, primarily. I may be intellectually sloppy, but I prefer one theory at a time. And this just smacks of treatment to me. Kto mógł to zrobić? That's for us to find out. But this, it will make finding them just a little easier. Po co ktoś miałby to robić? To hide something. The real killer? The real motivation? What really happened here? Chyba muszę się umyć. Oh, you really do. I am glad to hear you say that. Your room in the Whirling in Rags should come with a bathroom. Be sure to make use of it in the evening. Mam nowe zadanie, zmyj smród śmierci. Dobra, może pocisk skrywa więcej odpowiedzi? Yes, we should take a closer look at it. I am certain it has more to tell us. This little thing could reveal much about the weapon that shot it. No właśnie. I co będzie teraz? We bag the corpse and carry him to the holding pen of my kinema. I can transport him to processing myself, but I will be gone for the rest of the day. Nie będziecie? A co ja mam robić w międzyczasie? Work on the case. Tend to personal matters. Try not to do anything too dangerous. An officer needs backup in a neighborhood like this. I'll leave that choice to you. And one more thing. Great work, detective. Dzięki, dzięki. After you bag the corpse, Lieutenant Kitsuragi will leave the party until tomorrow morning. You can do side tasks and even the main case, but it might be more difficult. Plan his exit accordingly. Bardzo ciekawa podpowiedź. Ja na pewno nie chciałbym go wysyłać już teraz, ponieważ chcę zdobyć te buty. Na razie po prostu odejdę od tych zwłok. Tyle. Poczekam aż Kim uśnie. No dobrze, moi drodzy, ale na tym sobie zakończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. No i subskrypcję, jeżeli chcecie otrzymywać powiadomienia. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Cześć.